Gracias. Właśnie przynieśli nam herbatę z liści koki na pobudkę. Gracias. Ale o drugiej to ja się czułem lepiej niż teraz. Ja też. Widzę, że ty też. No dobra, chwila dla nas. Herbata wypita, to teraz czas złożyć śpiwory, spakować nasze rzeczy i za 10 minut mamy już być w kuchni z naszymi rzeczami, z torbami spakowanymi. Te torby pojadą tak jak dzisiaj, jak wczoraj na koniu. A my pójdziemy tylko z naszymi rzeczami takimi osobistymi. 7 śpiwór spakowany. Dobrze ci idzie. Harcerzem się dają. Nie, żartuję, nigdy nie byłem harcerzem. Grube są te śpiwory. Bardzo grube. O, tutaj mamy chyba. Pomiksowaliśmy torby. Oby teraz ten wszedł do No właśnie, tego, bo ten mój to jest grubszy trochę. ciężko było wyciągnąć. O, nie tak źle. Dobrze zwinięty. Udało się. Jest. Jest. Dobra, to dalej się zabieramy za pakowanie i idziemy na śniadanie. Ale twarz mi szczypie, bo musiałem się wczoraj opalić. No, jesteś trochę czerwony. Muszę się posmarować dzisiaj. Patrzcie, woda nam nawet zaparowała, jest dosyć zimno. I teraz będziemy przelewali do mniejszej butelki, żeby wziąć ze sobą. Bo na trasie 2-3 razy droższe, jak będziemy chcieli kupić. A mamy jeszcze, na dzisiaj nam wystarczy. 2,5 litra. Bardziej, że w połowie mamy stop i później wieczorem też i oni dają nam wystarczające ilości w sumie wody, w sumie gorącej czy herbaty, można się napić albo przelać do termosa. Dzisiaj mamy inaczej, bo wczoraj mieliśmy obiad i kolację w tym samym miejscu, a dzisiaj mamy obiad na trasie i kolację dopiero w kampie, w którym śpimy. Ale dzisiaj mamy za to więcej chodzenia, dużo więcej. Podobno 22 km i tak z 10-11 godzin. A przy moim chodzie myślę, że to będzie 12-13 godzin. Dzisiaj dasz radę, Marika, szybciej. Tylko 4 godziny będzie pod górkę. Dużo będzie z górki. Jaki piękny dzień nam się zrobił. Mgła zaczęła się podnosić. Ale zazwyczaj jak jest taka gęsta mgła i jest aż tak nisko, to ponoć konie dusi. Zobaczcie, tej góry nie widać. Ona tam była na środku. To jest nasze śniadanie. Mamy chleb, to jest omlet. Marika ma to samo, herbata i tutaj mamy jeszcze owsiankę. No właśnie. Marmalade. O, to zaraz będą margaryna. Można sobie kanapki robić. No i tutaj mamy herbatę. Zobaczcie, w jakich dzisiaj warunkach będę myła zęby. Ale pięknie. Teraz Marcin myje zęby, ale koniki już sobie trochę odeszły. No był tutaj przed chwilą, ale chciałem podejść, ale uciekł. Uciekł, no właśnie. A ciekawskie były, bo w sumie tak stały przez chwilę przy mnie. Ja też na nie patrzyłam, bo tak śmiesznie tutaj tak wystawił łepek. Chłopak popędził konie. My już spakowaliśmy nasze torby. Wpakowaliśmy wszystko w reklamówki, takie worki, żeby nie przemokły. I kolega teraz ładuje do takiego dużego wora na konia i będzie tą samą drogą jechał, tylko on pewnie szybciej. Kolega już niesie torbę na konia. O, koń też już przygotowany, osiodłany. No właśnie, ale tylko ten jeden w czerwonej kurtce będzie jechał. Raczej szedł, koń będzie niósł tylko naszą torbę. Jeszcze przed wyjściem lamy nam się pokazały. Today's easy peasy! Jest 6:30. My spaliśmy dzisiaj na wysokości 4100 metrów. No trochę miałam stresa w nocy, to znaczy obudziłam się o 2:00 i było mi gorąco. Wyszłam na zewnątrz, dusiłam się, wyszłam na zewnątrz, musiałam chwilę poddychać. Na zewnątrz też mówię, gorąco dzisiaj. Pierwszy raz spaliśmy na takiej dużej wysokości. Tak, Spaliśmy poniżej 4, ale na 400 jeszcze nie. Zobaczcie, jesteśmy podpuchnięci. Ja jestem czerwony, opaliłem się. ja to cała Mari spuchnięta. też. Idziemy, dzisiaj wejdziemy na 4620 metrów, z tego co pamiętam. No i będziemy szli jakieś od 10 do 12 godzin, to zależy od nas, od naszej kondycji, od tego ile będzie stopów, ile będziemy nagrywać, bo oni też trochę na nas czekają. Buenos dias! O, zobaczcie tutaj. Si, gracias. No właśnie. No to my ruszamy. 6:30. Zobaczcie, koń już załadowany. Kolega pół godziny po nas wyruszy. W drugą stronę też piękny widok. No, takie widoki będą nam towarzyszyć cały dzień. Zobaczcie.
Co chwilę takie wodospady niewielkie. Ojej. Trochę się boję, żeby w nie nie wejść. Sporo ich schodzą z góry. Marcin daje radę. Ma jakieś 10 kilo na plecach. 2 wody, nie 3 nawet wody. Drona, jakieś tam nasze ubrania i przekąski na podróż. Ja idę bez niczego. Idę wiele wolniej niż on. Tutaj kolejny strumyk płynie. Już kawałek weszliśmy pod górę. Mariczka tam walczy. Ciężko z oddechem. Jak mówiłem wam, jesteśmy na ponad 4000. Ale i tak jest lepiej. Bo jak przyjechaliśmy do Cusco na 3300 metrów, tam z kawałkiem, to były pierwsze 2 dni ciężkie. To tutaj już jest lepiej teraz, na 4000. Najgorsza góra przed nami. Chwila przerwy na napicie się wody. Ściągnięcie cieplejszych ubrań, bo jest gorąco się zrobiło. Ja dziś od rana idę w tych butach. Trochę się bałam, że mnie będą obcierały, ale póki co jest ok. Marcin wolał założyć adidasy, ale teraz namówiłam go, żeby założył, bo po tych kamieniach naprawdę to jest taki komfort, całkiem inaczej się idzie. To, że one są nowe i No nowe. wiecie co może być? Zaraz odciski. To chwilę pochodzisz, zobaczysz jak się czujesz. Ja w mieście na przykład mnie bolały te trochę nogi, a teraz jak idę pod górę, to nic nie czuję. O, i u Ciebie tak było. Po krótkiej przerwie wspinamy się dalej. Zobaczcie, co się przed nami wyłania. Wow. Podchodzimy coraz bliżej. Super, że tak szybko. Przed chwilą biegały tutaj takie małe stworzenia, podobne do królika. Cinciria. Jest? Co? Jest. Gdzieś tam, o właśnie. Widzicie tutaj na środku? Siedzi sobie króliczek. Cinciria oni tak nazywają. Tutaj jest kolejny na środku, głowa mu tylko wystaje. Mają ogony jak lisy. Nasze konie nas dogoniły, cała rodzinka. Zobaczcie jakie on ma tempo. My będziemy szli ponad 10 godzin. Zobaczcie na niego. On to będzie miał 6 go. Te konie jeszcze podbiegają. Ola. I ten mały też na koniku. Krystian. I oni dzisiaj wracają. Those guys are... Mama z 2 córek została. Ale daje radę, naprawdę. Ten gościu z przodu, zobaczcie jak on idzie. Bez żadnych kików, bez niczego. Dobry jest. I ci mali od małego na koniach. Po krótkiej przerwie znowu ruszamy. Oj, cały czas teraz do góry. 2 godziny jeszcze. 2 godziny, no. Zleci, a później w dół 6. Nie, więcej, z 8. Wchodzimy stromo pod górę i będziemy szli takim zygzakiem. Zobaczcie, widzicie tego w czerwonej kurtce? Oni też tak idą od lewa do prawej. Musimy dojść tam do któregoś szczytu, żeby przejść tą dużą górę, która jest przed nami. Jak forma? Zajmie swoim tempem. Nie jest źle. Najważniejsze to trzymać swoje tempo. Dokładnie, Jakbym nie ma za co nimi gonić. szła, to bym Tak. już dawno tak zadyszała. A tak to idę, oni robią przerwę, ja dojdę na chwilę, albo powoli ruszam dalej. No wiadomo, jest jakieś zmęczenie, ale nie tak jakbym zasuwała jak oni. No właśnie. Dzisiaj naoglądacie się z nami sporo widoków. Pokażemy wam chociaż namiastkę tego, co my widzimy na całej trasie. Nasza góra znowu schowała się za chmurami. Tutaj też piękne szczyty. No ja jestem pod wrażeniem, pod wielkim wrażeniem. Ta dolina jest chyba, już wczoraj mówiłam, piękniejsza niż w Nepalu. Tak. To jest niesamowite, otaczamy się teraz sobie tak jakbyśmy, no tak, bo byliśmy na tej wysokości, na base campie, tak? Na samej górze już. A tutaj po prostu jesteśmy w tej dolinie, co wtedy w Nepalu na base campie, a jeszcze idziemy dzisiaj wyżej. No wiadomo, później zejdziemy, ale o, Tak jak powiedział, to jest serce Andów. coś pięknego. No właśnie, dobrze trafiliśmy. Naprawdę polecamy ten trek. Marika powoli dochodzi do nas. Zatrzymaliśmy się na zboczu tej góry, na którą wchodziliśmy. Zobaczcie, jakie widoki mamy. Where's our contact? Pięknie. Tam jest nasz kamp właśnie. Widzicie? Na środku. O, właśnie tam. Chmurami się zakrywa powoli. Z tamtej doliny chmury nadchodzą w tą stronę. Zobaczcie, skały kwarcowe. Tutaj są. To prawdopodobnie też jest i złoto w tych górach. A my będziemy zaraz szli dalej tą drogą. Po krótkiej przerwie my startujemy dalej. Zobaczcie, naszego kampu już nie widać. Chmury idą tutaj, to pewnie nas dogonią. A my idziemy dalej.
Była chwila odpoczynku, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Fajny klimat jest. Tak. Mamy fajnego przewodnika. Kompas w iPhone'ie pokazuje nam, że jesteśmy na 4400 równo. Idziemy dalej. Jeszcze Jest 250 chyba, tak? w górę, tak. A później w dół. 4600 coś tam mamy być na największym punkcie. Stromo w górę, ale też stromo i w dół. Strumyk płynie gdzie? Aha. Musimy przejść przez ten strumyk. Nie jest to jakieś ciężkie, bo po kamieniach można i się nie utopi człowiek. O, chwilę i już jesteśmy. Teraz jadzia. Na tej wysokości pasą się jeszcze koniki. I pan nam powiedział, że jak jest taki high season, czyli więcej ludzi przyjeżdża i nie ma deszczu dużo, no to oni te koniki sprowadzają tam w dół, no bo oczywiście więcej ludzi chce korzystać z tych koników. Ale przyjemna trasa. Choć teraz zaczęło dość mocno wiać. Teraz nam się odsłoniła góra z tej strony, już nie na wprost. Ale pięknie. Jeszcze kawałek. Chwila odpoczynku. Jak kondycja? Dobrze. Ale z takimi widokami No właśnie. niesamowicie. No właśnie, patrzcie. To jest ta górka. 5600? Yes. 20? 50. 50. Po krótkiej przerwie, zjedzeniu kilku ciastek, bo jak wiecie, potrzeba sporo energii, żeby wchodzić na takie góry, ruszamy dalej. A teraz nam towarzyszy cały czas tle ta góra, ośnieżona. Jesteśmy z drugiej strony tej góry, którą widzieliśmy wczoraj. Pamiętacie te lodowce? No to ten jest z drugiej strony. I tutaj widać kawałek języka. Ta trasa jest może nie dużo więcej, ale bardziej różnorodna od tej w Nepalu. Już to wspominaliśmy. No i ten lodowiec z jednej strony. My tutaj idziemy taką drogą. Ta góra, która cały czas nam się tutaj wyłania. Piękne miejsce. To pierwsza dziewczyna, którą mijamy na trasie. A tak, minęliśmy sporo ludzi dzisiaj, ale sami mężczyźni. Patrzcie, teraz widzimy ją już od dołu tutaj tę górę. Tyk, 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 tyk. Ola, Te konie niosą sporo bagaży. spora grupa. Choć ten bardziej wygląda na osiołka. Hola. Buenas. Ale udało nam się. Zobaczcie, teraz nic nie widać, a przed nami jest ta góra. Jesteśmy w tym samym miejscu, dosłownie ruszyliśmy. Chwilę polatałem, a już zaczyna kropić. Nawet tego lodowca już nie widać. No nic, ani tej góry przed nami. To się nazywa mieć szczęście. Doszliśmy do Suryokocza. Mam problem z wymową tego. 4480 metrów. No i nasz kolega mówi, że tam jest laguna. Że to oznacza właśnie lagunę. No i widać, tam jest jakieś jeziorko. Na iPhone'owskim kompasie też pokazuje dokładnie tyle samo. Dobrze działa. Jeszcze trzeba przejść przez małą rzeczkę i zaraz czeka znowu nas droga Wyrawo. Strumyk zdobyty. Zobaczcie, It's a thing. na tej lagunie pływają gęsi. Nawet z małymi. Na takiej wysokości. Chwila przerwy, bo koniki idą. Ale one się zatrzymały. Dawaj, koniu. My cię tutaj nie stopujemy. Jakaś gruba dostawa. Zobaczcie. 1, 2 konie. 3. Wszystkie zapakowane. O, butla z gazem. Na 4. Trzeba uważać, żeby kopa nie dostać. Tu jest 5. O, sobie stanę wyżej. Ten jakiś malutki 6. 7, 8.
Tam 9. Teraz butla z gazem. No i tutaj 10 załadowany. 10 załadowany i 2 panów też na koniach. Pewnie dostawa dziś do jakiejś wioski. Będą sprzedawać takie rzeczy. Spokojnie panowie. One się zatrzymują, bo ludzie są na trasie. Chociaż nie, bo tamten się zatrzymał, bo głodny. Dojada sobie. No my też dojadamy, no to konie też chcą sobie podojadać na trasie. Tam za Mariką z tyłu widać tą lagunę, co mijaliśmy ją niedawno. Szybko, 15 minut jesteśmy tutaj na górze. Jeszcze chwilę. Tak, Najwyższy punkt. dokładnie. I tam jest ta góra. Umantaj. I ten... Behind this is the lagoon. Właśnie, za tą górą byliśmy na lagunie wczoraj. No i ten lodowiec. Będę wspominał o tych lodowcach, bo dla mnie lodowiec to jest coś magicznego. Po prostu podbija taką wycieczkę o level wyżej. To jak nurkowanie. Jedziecie gdzieś na wakacje, się spędzacie czas na plaży, Albo widzicie żółwia. albo żółwicie żółwia, ale jeszcze możecie zejść 30 metrów i zanurkować. Kolejne konie, ale to wbiegają. Komuś się śpieszy, żeby obiad przygotować w następnym kampie. Super horses, huh? Super horses. Na tej dużej górze co chwilę słychać, jak lawiny schodzą. A tutaj kolejne konie. Te też z butlami z gazem. Też obładowane. I zobaczcie, tam jakaś para jedzie na koniach. No, dużo łatwiej takim ludziom. Nic się nie męczą. Słyszycie to? Ja. Lawina. O, schodzi. Widać ją tutaj. Ale akcja. Ale odgłosy. To jest moc góry. Już widać znaki najwyższego punktu podczas tej wspinaczki. Uhu! Brawo, udało się. Oh yeah, great. Five. Zobaczcie, dotarliśmy. 4629 metrów. Przetrwaliśmy! Woo! Nie było tak źle. Nie było tak źle. Dużo przerw, a pan mówi, że i tak mam bardzo dobry czas, że bardzo szybko tutaj doszliśmy. Dopiero godzina 9. No. 2,5 godziny szliśmy od naszego kampu. A naprawdę przeszliśmy dużo nad dronem, latanie zajęło Tak. 10 minut, więc na spokojnie da się to zrobić. Jeżeli nie jesteście jacyś otyli, nie macie jakichś problemów ze zdrowiem, to nawet bez przygotowania, tak jak my, możecie tutaj wchodzić. Dacie radę zdobyć te 4629 metrów. To jest nasz najwyższy punkt, na jakim byliśmy. Fajnie. Jeśli tutaj sporo nalepek, Zaznaczymy naszą obecność. zawiśnie też i nasza. Jak będziecie, to skanujcie. Dawajcie, znacie, oznaczajcie. Właśnie, zobaczcie nas, jak to tutaj będziecie. Nasz przewodnik nam opowiada jedną historię, więc nie będziemy mu przerywać. Jemy szybko śniadanie. Drugie. Veronica. Wzięliśmy jedne mamy z dżemem, a drugą z Omletem. Consider Po krótkiej przerwie ruszamy dalej. Teraz już będziemy schodzić tylko w dół, ale teraz już nie widać z tyłu tej góry, bo naszły chmury, ale co chwilę słychać taką lawinę. Tak jak wcześniej było. Słońce nam wychodzi, więc mam nadzieję, że teraz trochę cieplej będzie też. Choć w dół myślę, że już coraz cieplej będziemy mieli. Tak, schodzimy dzisiaj do nawet poniżej 3000. Zrobiła nam się całkiem przyjemna, płaska droga. Tyle, że widoków tak za bardzo nie ma, bo jak widzicie, jesteśmy w chmurach, a może to mgła sama, już nie wiem. W sumie widać, jak się przemieszcza tutaj. Schodzimy w dół po takich kamieniach i tutaj wzdłuż płynie cały czas taka rzeczka. Mariczka z tyłu. Dawaj Jadzia, ciepło już tutaj na dole. Nie chcę wpaść w ten strumyk. No właśnie, na całej trasie jest.
Wystarczyło zejść 100 metrów niżej i już się ciepło zrobiło. Od razu inna pogoda, więc pewnie zaraz będziemy się rozbierać. Przeszliśmy tylko ten najwyższy punkt i schodzimy w dół. Inny świat. Od razu jest zielono. Marii mówi, że jak gdzie? Na Marsie. Na Marsie trochę sucho. No właśnie słuchaj, później pomyślałam, ale no naprawdę no takie jest... Ciężko to sobie wyobrazić, skąd te kamienie tutaj, te głazy, ta roślinność, no coś... Jak z jakiejś gierki. Tak. Takiej O, mistycznej. To Tak. jest lepiej, już lepsze określenie. No. Na trasie nie ma kibelków, są tylko inkaskie toalety. Marika idzie skorzystać z jednej. Jakie chmury przed nami. No i właśnie my cały czas w tych chmurach idziemy. Jak lecicie samolotem i widzicie te chmury z góry na dole, no to właśnie może nas tam widzicie właśnie, to możecie nam pomachać. Uhu. Na tym odcinku można powiedzieć, że mamy pecha, bo idziemy cały czas w chmurach, a Pan powiedział, że normalnie można tutaj, że normalnie świeci słońce i od czasu do czasu popada, ale nie często też, więc no, nas otaczają teraz góry, a nic nie widać. Takimi szlakami idziemy. Cały czas kamienie. Góry nadal nie widać. Trochę się odsłoniła, ale jeszcze nie za bardzo. Nie no, są naprawdę gęste chmury. Zanim to pójdzie do góry wszystko, to musi ładnie tutaj słońce przyświecić. Krajobraz z zielonego, jak jeszcze tutaj widzicie, robi się nam na taki bardziej wulkaniczny. Same skałki. Pamiętacie naszą drogę na Ijen? No to jest bardzo podobna trasa. Ta nawet jeszcze bardziej wymagająca. Więcej kamieni, Więcej kamieni, bardziej stromo. Trzeba uważać, gdzie stawia się stopę. Więcej jest takich małych kamieni tam. Na tym idzie były kamienie, ale były dość duże i łatwo się chodziło potem, a to wszystko zjeżdża w dół. Niezła jest ta trasa. Przewodnik nam powiedział, że 4 lata temu tutaj była duża lawina tych kamieni i jak widzicie można to jeszcze zobaczyć. Tam jest zielone, a tutaj to całe, zresztą widać, tak zjechało w dół. Że tam w dół, że z góra, taka góra się duża urwała i to poszło. Takie małe strumyki spływają na naszej trasie. Już kilka je spotkaliśmy, jak zeszliśmy tutaj w dół. No i później łączą się w dużą rzekę. Tutaj go widać, jakiś mały wodospadzik. O, słychać też. Nasz przewodnik właśnie nam teraz dopowiedział, że jak ta lawina schodziła, to zabiła 8 osób. Normalnie droga szła gdzieś środkiem tędy, ale przez tą lawinę popsuło wszystko i tak jest teraz na zboczu zbudowana. I pozabierała też kilka domów, No bo właśnie. ludzie mieszkali tutaj. Tam na dół jak zejdziemy, to ponoć jest jakaś wioska, która została zniszczona przez tą lawinę. Wyobraźcie sobie, jaka to jest siła, żeby przesuwać takie kamienie. No to co takie domki, jak oni tutaj mają domki pozbijane z desek albo jakiegoś głaza poukładane. No zresztą jakiego domu byście nie zbudowali, no jak takie skały lecą, no to wszystko rozwali. Tutaj widać, że ktoś poukładał te kamienie, żeby było jasne, którędy iść. No i jak tutaj widać, to się odznacza tą lawinę. Tutaj jest zielony kolor, a te wszystkie głazy, co tutaj są, zobaczcie, takie wielkie. Jeszcze większe tam są na środku. To wszystko na tym środku, no to właśnie z tej lawiny. A po bokach jest zielony teren, więc pewnie tutaj też było zielono. Mówiłem wam o tych strumykach małych i wodospadach. No i właśnie w taką rzekę się tutaj zbijają to wszystko, a my idziemy dalej w takim terenie. Jesteśmy w połowie drogi od zejścia z góry i podejrzewam, że jeszcze 20 minut, 30 minut i będziemy mieli nasz obiad. Marika tutaj o obiedzie już gada od godziny. Kanapka nie wystarczyła. Patrz, Co tam jest? widzisz? Nie. Byk? Nie wiem, ale duże. Co to? Tam też krowa chyba. Ale wielki, patrzcie. Zobaczcie jaki bydlak. Wow. Przecież to ze 2 tony ma. Sophie? Ole bydle. Miało być cieplej i ładna pogoda, mieliśmy się rozbierać, a zrobiło się zimniej i deszczowo, deszcz zaczął padać. I tutaj kolejna dostawa, a nie, te koniki już wracają, na pusto jadą. Hola, señor! Bien! ¿Cómo está? Marika zakłada płaszcz, a ja jeszcze trochę poczekam, bo ta pogoda tak szybko się zmienia, na razie pada, no niezbyt mocno. No ale Może widać, przejdzie. jest takie coraz No mocniej. widać. Zaraz dojdziemy na obiad. Tak ten teren wyglądał przed lawiną, a tak wygląda teraz. No nie mówię, że jest brzydko, jest pięknie. Zobaczcie, te strumyki spływają tutaj z lewej strony, na środku jest rzeka i tam z gór, z tych lodowców spływają jeszcze inne. Co jest fajne, nie wiem czy widzicie, tam na środku są teraz konie. Wcześniej były krowy. Tam też krowa siedzi i pan nam powiedział, właśnie nasz przewodnik, że farmer tutaj przychodzi i dogląda te zwierzaki raz w tygodniu. Ładny widok, prawda? Bardzo ładnie. No, jeszcze ta chmura tutaj to robi takie podwójne wrażenie. Mistyczne. Mistyczne. Tak. Pięknie jest. No i te rzeczki
Jak z Hobbitona, na którym nie byliśmy w Nowej Zelandii. Udało mi się namówić Marcina na płaszcz. Dopiero zobaczył, że już ma cały mokry poncho. A tak to nie. No taki lekki, ale cały czas idziemy w tych chmurach i cały czas gdzieś to było... Już Ci pomagam. I cały czas gdzieś była odczuwalna ta wilgoć. Potrzymasz chwilę Kiki, to Ci pomogę. Okej. Gdyby nie te chmury, to byśmy mieli bardzo piękny widoczek. Ale zobaczcie jeszcze tutaj. Kolejna rzeczka przepływa, będziemy musieli przejść po niej. Marika pomyka wzdłuż strumyku. Chciała pójść łatwiejszą drogą, ale okazała się... No właśnie. Lepiej iść za przewodnikiem. Tutaj mamy ten strumyk, który musimy przejść. No jest. Taki nie najmniejszy. A, zawsze są jakieś takie kamienie większe tutaj poukładane, żeby łatwiej było przechodzić. Teraz kolej na mnie. O! Cyk, cyk. Cyk, cyk. Jest. Z tej strony pod górę, jak te kamienie wyglądają, wszystkie są porośnięte takim mchem. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Widziałem różne górki, ale te naprawdę, zobaczcie jak to wygląda za Mariką, jak z jakiejś baśni. Jakbyście oglądali jakieś filmy, Dwie wieże, albo tak jak mówiłem, Hobbitona, tam właśnie takie tereny bywały. Kolejne strumyki spływają z gór i tam kolejną rzeczkę będziemy musieli przejść. Nasz przewodnik już poszedł trochę do przodu, bo my się odciągamy, bo my tutaj zdjęcie, tutaj nagrywki. A i tak mamy bardzo dobre czasy, szybko idziemy. Tak nam powiedział właśnie. Ten strumyk to nam się dopiero rozlewa. Trzeba po tych kamieniach z boku przejść. Nieźle. A, spokojnie. Teraz na mnie kolej. Jest. Easy cheesy. Jak? Dobrze, jeszcze chwila i już obiad myślę o obiedzie. Takie widoczki zostawiamy za sobą. Jesteśmy już sporo metrów niżej, niż jak byliśmy tam u góry. I zobaczcie, dochodzimy już do końca i nam będzie się wypłaszczać. Będziemy szli pewnie wzdłuż tej rzeki, która spływa właśnie tam na środku. Teraz coś dla miłośników steków. Wyobrażacie sobie, jak one muszą smakować? Jak ktoś je dogląda tylko raz w tygodniu, żadnej chemii, niczego, ona cały czas tu się pasie na tym polu. No właśnie, ja już sobie go wyobraziłem. Niestety, pewnie na obiad go nie będzie. Będę musiał poczekać do innego miejsca. Choć i tak, steka, żeby dostać z takiej krowy, to mnie pewnie nie stać nawet na coś takiego. Ten strumyk spływa z samej góry do tej rzeki na środku, co widzieliście. A tutaj krówki. Tu byczka mamy. A tutaj byczek. A skąd wiesz, że byczek? Widzę. Kolejne koniki wykonały swoją pracę i wracają teraz z powrotem na górę i do tej miejscowości pewnie, z której my wychodziliśmy, bo po drodze nic nie było. Kolejne konie wracają. Hola, buenos días. O, jeszcze słychać gdzieś tam lawinę. No właśnie, o, jeden się zgubił. My idziemy jeszcze tam, w tamtą stronę dalej i mamy jakieś 15 minut do obiadu. Mari sprawdziła w aplikacji, mówi, że zeszliśmy już 600 metrów w dół. No prawie. Tak? No, 20 metrów brakuje i będzie 600. Te wszystkie strumyki, które spływają z gór, zrobiły nam taką, no, dość poważną rzekę. Teraz idziemy wzdłuż tej rzeki, która spływa cały czas w dół. Piękna rzeka, aż ma, tak sobie pomyślałem, że mógłbym się w niej wykąpać, ale jest mega zimna, zakładam się. Teren zrobił się nam jak w Nepalu. Takie kamienie koło tej rzeki, ale my już doszliśmy, zobaczcie, do miejsca, w którym będziemy jeść nasz obiad. Posiedzimy sobie tutaj, odpoczniemy z godzinę pewnie. A to co, to pies? Kurczę, wyglądało jak lama. Tutaj coś suszą. Aha, tutaj pewnie konie mają swoje przystanki, bo zobaczcie, to są siodła. Wyglądały z daleka jak nie namioty, tylko spadochrony. Tak wygląda nasze miejsce, gdzie będziemy jeść lunch. Ale na początek napijemy się takiej kawy. Organiczna ponoć. Zobaczcie, jaka smoła. Organic coffee. O, piękna. Ja taką lubię. Mamy już naszą zupę. Zupa z makaronem. Ostra. Udaliśmy sobie taką salsę. He's crying. O, to Ostra. jedno z ostrzejszych pasów, Tak. no. Ja też łyżkę wziąłem i mówię, o, ostro. Marcin robi tu operację
na swoje odciski, a przy okazji przyszło już nam drugie danie. Pokażę Wam, jak wygląda. Mamy wegetariańskie danie dzisiaj. Pan powiedział, że nie mają w tym miejscu lodówek, więc mamy warzywa, jajka, ryż, frytki, kalafior, brokuł, marchewka. Wygląda pysznie.